Cześć, mamo. Mamo. O Boże, mamo, co się stało? Mamuś. Mamo. Mamo. Co się stało? Mamo. Boże, mamuś. Mamo. Mamo. Halo? Moja mama leży na podłodze. Nie wiem. Dziś w odcinku Beton układa życie Bernadecie. Słuchaj, nie możesz mnie tak kontrolować. Benia, ja po prostu o ciebie dbam. Dbanie to nie jest to samo, co kontrolowanie. Klientka Lombardu przygotowuje się do własnej śmierci. Dzisiaj ludzie wypierają śmierć, a ona jest nieuchronna. Pewna jak nic na świecie. Karol jest przekonany, że Wojtek niszczy mu życie. Panowie mu nie wierzą, tak? To jest człowiek zdolny do wszystkiego. Wcześniej odbił mi dziewczynę. No, kto komu? I potem ja ją odzyskałem, a teraz się mści. To dla pana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A co, to jakiś większy zastaw? Większy to może nie, ale za to liczny. O, widzi pani? Jakieś śliczności. Aha. Jeszcze pachnie. Kawą? A nie. Ale ostrożnie. Na Pieprzem. zdrowie. Benia, spokojnie, bo wszystko zdmuchniesz. O, ale kręci w nosie. Jak to pieprz, proszę pani. A pani te rzeczy chciałaby sprzedać czy zostawić? Och, sprzedać, już mi niepotrzebne. A pani pewnie potrzebuje pieniędzy. Zabraliśmy się za wycenę tych przedmiotów. Chwilę to zajęło, bo część z tych rzeczy w ogóle trudno było wycenić. To wszystko było stare i mocno przechodzone. No dobrze. To tak. Za wszystko mogę pani dać 350 zł dla równego rachunku. A świetnie. Dobrze, to wypiszę umowę. No, skoro nam tak dobrze poszło, to powiem wam, że ja mam i jeszcze całe mnóstwo rzeczy do sprzedania. Robi pani porządki? Można tak powiedzieć. Jesienne porządki. Jesienne? Ale mamy zimę. No, za oknem zima, ale ja mówię o jesieni życia. To chyba złota polska jesień. Ach, proszę państwa, nie ma co narzekać. W moim wieku trzeba się cieszyć każdym dniem. No to chyba jest dobra zasada w każdym wieku. No właśnie. Ej, ale ja, proszę państwa, już mam 81 lat. No niby są starsi, ale ja sporo w życiu przeszłam. Grunt to mieć piękne wspomnienia. Ej, ale ja mam jeszcze do państwa prośbę, Tak? bo ja w domu mam jeszcze całe mnóstwo rzeczy. To znaczy? No to znaczy meble i takie tam. To jak byśmy z tym zrobili? No, możemy zrobić tak, że ja ewentualnie pojechałbym z panią, obejrzał te rzeczy, może zrobił wycenę na miejscu. Dobrze było raz na jakiś czas ruszyć się z pracy. No, zawsze to jakaś odmiana. Akurat nie było jakiegoś specjalnie dużego ruchu. No i byłem pewien, że Benia sobie poradzi. Dzień dobry. Dzień dobry pani, całuję rączki. O, jaka kultura. Niespotykane w tych czasach. Tak, a dlaczego? A, nieważne. W czym mogę pomóc? Chciałbym spieniężyć kilka przedmiotów. Cennych przedmiotów. Chce pan sprzedać? No właściwie pani chyba wolę pod zastaw. Niech pani sama zerknie. Proszę bardzo.
karty pamięci, dyski, słuchawki, trochę drobnej elektroniki, czytnik e-booków, Okej. głośnik bezprzewodowy. No i najważniejsze. 2 laptopy. No, sporo tego. Jak mówiłem, że kilka to kilka. Słowo jest u mnie najważniejsze. No super. A ma pan na to jakieś papiery? No wie pani, tak szybko się zbierałem, że gdzieś mi się to wszystko zawieruszyło. Ale wszystko kupione legalnie. Ale lepiej by było z papierami. No, skoro pani tak nalega, to doniosę, ale teraz bardzo potrzebuję pieniędzy. Kłopoty? No i to gigantyczne. Wie pani, ja prowadzę firmę. Z opłatami zalegam z ZUS-em. Ajcie, o takiej sprawie zapomnieć. No to nie jest tak, jak pani myśli. Moja żona leży na patologii ciąży. Muszę szybko z tym ZUS-em załatwić i inaczej słono za to zapłacę. Rozumiem. 3000 zalegam. Dramat normalnie. Powinnam była się uprzeć i wymusić przyniesienie tych papierów, żeby potem nie było jakichś problemów. Ale facetowi dobrze z oczu patrzyło. Zaufałam mu. Ludziom trzeba pomagać. Za to wszystko mogę panu zaproponować 2000 złotych. No ale ja pani powiedziałem, że 3500 potrzebuję. No rozumiem, ale wie pan, sprzęt jest używany, a pan chce go zostawić, a nie sprzedać. No chociaż 3. Naprawdę nie mogę więcej. I tak robię panu uprzejmość, że przyjmuję to wszystko bez papierów. No dobrze, niech już będzie. Moja strata. To dowód poproszę. Dowód? Do spisania umowy. No tak. Proszę. Dziękuję. A może by pani wsparła mój biznes? Tak bezpośrednio? Szuka pan inwestorów? Nie, proszę pani, ja się zajmuję sprzedażą perfum. Znam takich biznesmenów jak pan z bazarów. Myślę, że pani nie zna. Żadne podróbki. Czyżby? Tak. Ja po prostu mam ciekawe zapachy mniej znanych marek. Dobrze, proszę podpisać. Wie pani, wielkie firmy każą sobie płacić za markę. Reklamy słono kosztują, a te perfumy niczym nie przewyższają moich. Niech pani sama zobaczy. Proszę bardzo. Niech pani zerknie. Odeur, plaisir, ceinture. Francuskie? Oczywiście, że tak. To co? Może by pani chociaż te perfumy wzięła pod zastaw? Oj nie, tego też nie mogę. Ale wie pan, moje prywatne mi się skończyły, więc może któreś kupię. Jak mi się spodobają oczywiście. Tak. Mam tu coś na pewno dla pani. To są, to są moje ulubione. Oryginalne. Proszę powąchać. No proszę bardzo, zapraszam. Proszę, Dziękuję. proszę bardzo. Niech pan się rozejrzy, Dobrze. a ja w tym czasie zaparzę herbaty i mam ciasto. Ale Zaraz proszę- przyniosę. Proszę sobie nie robić kłopotu. Co to za kłopot? Skoro pan już jest, to musi pan zjeść. No, jakby to było, żebym gościa niczym nie poczęstowała. A które sprzęty pani dokładnie chciałaby sprzedać? No właściwie to wszystkie. Meble też? Tak od ręki, to chciałabym się pozbyć przynajmniej połowy mebli. No, sam pan widzi, ile tego tutaj jest. Dziwne to trochę było, ale kobieta nie wyglądała na niezrównoważoną, więc czemu miałbym odmówić? Klient nasz pan. Dzień dobry. Złoty interesik mam do załatwienia. O w mordę. Co się dzieje? Halo? Halo, jest tu kto? Halo? O kurwa. Pani Beniu! Pani Beniu! Żyje pani? Niech pani coś powie.
O mordę. Halo? Halo, pogotowie? Dolałam soczku malinowego do herbaty mojej własnej roboty. Proszę, Dziękuję bardzo. proszę. Dziękuję. Pyszny. No, pewnie, że pyszny, a nade wszystko zdrowy. No tak, to prawda. Swoją drogą ciasto też bardzo dobre. A, kupne. No ale pyszne. Dobrze, no to ja zrobiłem taką wstępną listę rzeczy, które mógłbym kupić. No, no. I co pan wybrał? Więc tak, po pierwsze ten zestawik z lat 60. Za 400 zł. Na pewno gramofon za 200 zł. I płyty też, tylko że płyty będę musiał wycenić. No, ale tak w przybliżeniu? Myślę, że tak 300 zł. Stolik za 120, kredens za 600. Ten sprzęt audio jest bardzo stary, ale głośniki bardzo dobre, więc mógłbym dać 450 zł. A to razem? No to razem będzie 1770 zł. Pięknie. Ale co zresztą? No, te duże meble. Szafę, łóżko, telewizor. To jak to pani chce łóżko sprzedać, to gdzie pani będzie spała? Na nim. Tylko, żeby pan zabrał później. Jak później? Jak umrę. No nie, no co pani mówi? W moim wieku wolno tak mówić, a nawet powinno się. Proszę pana. No ale jak to nie ma pani jakiejś rodziny, której pani by mogła to wszystko zostawić? No mam, ale oni tego nie będą chcieli. Takie graty to tylko kłopoty i po co ich obciążać? No dobrze, rozumiem, tylko... No tylko, że ja te sprzęty muszę zabrać. Sprzedane sprzęty muszą trafić do magazynu. Ach, tak. No dobra, ale wycenić możemy? Możemy. Doskonale. Zróbmy pierwszy krok. Nie wiedziałem, co o tym myśleć. Skoro już przyszedłem, no to zrobiłem wycenę i umówiłem się na odbiór rzeczy. Musiałem zorganizować transport i tak dalej. Ale zachowanie tej starszej pani robiło na mnie coraz dziwniejsze wrażenie. Proszę nie wchodzić, proszę wyjść. Ale ja mam zastaw. Dziś i tak Lombard nieczynny. Proszę. Przepraszam, co tu się dzieje? Napad, panie Karolu. Jak napad? Benia! No, znalazłem ją nieprzytomną, no. O, tutaj leżała. Ale co się stało? Pani została odurzona. Upadając uderzyła się w głowę. Musimy przewieźć ją do szpitala, żeby sprawdzić, czy nie ma krwiaka. Odurzona? Ale czym? Pan sobie wyszedł, a kobietkę zostawił samą. Klientki byłem. Benia! Proszę państwa, proszę się rozejść. Proszę tutaj zrobić przejście, dobrze? Byłem zaskoczony i przerażony. No przecież nieraz się wychodziło, choćby po głupi obiad czy coś. Benia nieraz zostawała sama. I Angelika. No jak mogłem się spodziewać napadu? Benia, Proszę się odsunąć. to moja dziewczyna, co się stało? Uraz głowy z utratą przytomności. Mieliście napad? Pani została odurzona. Podejrzewam wstrząsienie mózgu. Musimy panią zabrać na badania. Ktoś cię uderzył, Benia? Nie wiem, no. Jadę z nimi, Litka, słuchaj. Jasno, jedź, wszystko ogarnę. Poradzisz sobie? Spoko. Dobra. Po odjeździe karetki Karol zadzwonił do Kazimierza poinformować go o zdarzeniu. Właściciel Lombardu przyjechał na miejsce niemal natychmiast. A w ogóle jak to się stało? No wpadł tu jakiś facet i odurzył ją, niby perfumami. Panie Kazimierzu,
To ja ją uratowałem. Ty? No, normalnie akcja reanimacyjna, no, ale bez usta. No co się tak na mnie patrzycie, no? No mówię to na wszelki wypadek, żeby mnie ten jej beton nie ścigał. No. Ostatnio mieliśmy zgłoszenie od 10-letniego chłopca. Jego matkę odurzono w ten sam sposób. Jak to w ten sam sposób? Przyszedł facet, obwoźny sprzedawca perfum, dał powąchać, a zamiast perfum był silny środek odurzający. Szok. A co z tym chłopcem? Nic, zjawił się po wszystkim. Zastał splądrowane mieszkanie i nieprzytomną matkę. Ale sobie wykombinowali, no. Na wnuka słyszałem, na listonosza, ale żeby na perfumiarza, to nie. No właśnie, i na tym bazują, że nikt nie wie. To już kolejne takie zgłoszenie. Trzeba nagłośnić sprawę, żeby ludzie się nie nabierali. Jutek, ja ci dam nagłośnić. No, ani mi się patrz. Dobrze, pokażcie monitoring. Proszę, zapraszam. Ten ziutek, jak czasem coś palnie, to aż strach. Niepotrzebne nam było żadne nagłaśnianie sprawy. Rozumiałem poszkodowanych ludzi, ale musiałem dbać przede wszystkim o interes Lombardu, no i anonimowość swoich ludzi. To ile będzie to w sumie razem? Nie wiem, trzeba by było posumować, ale z kilkanaście tysięcy. Niech to szlak, no. No ale nic, no. Najważniejsze, żeby Benia doszła do siebie. Jezu. Ja powinienem tu z nią być, no ale przecież musiałem pojechać do tej klientki, bo inaczej by przepadło i... Olek, daj spokój. Nic złego nie zrobiłeś. No ja wiem, szefie, ale powinienem... Nic nie powinieneś. Nikt nie był w stanie tego przewidzieć. A na przyszłość musimy się jakoś zabezpieczyć. No ale jak? Co? 3 osoby mają pracować na zmianie? Żeby ktoś mógł do klientów jeździć? No. Nie no, to żaden interes. No ale trzeba wymyślić coś innego, no. No hej, i co z Benią? No już po badaniach. Będzie dobrze. Nie ma wstrząśnienia. Jest tylko trochę oszołomiona po utracie przytomności. A co u was? To nie był pierwszy napad na Lombard. Złodzieje robili się sprytniejsi, ale i bardziej niebezpieczni. Tym razem nic się nie stało. Ale gdyby ten środek był za mocny, to strach pomyśleć. Proszę. Ojej, co to? Śniadanie ci przyniosłem. Kochany jesteś. No ale zaraz muszę lecieć do pracy. No, ja też. Dokąd? No, do pracy przecież. Ty chyba żartujesz. Nie mogę sobie tak po prostu nie przyjść. A to już dawno załatwiłem. Dzwoniłem do pana Kazimierza, masz dzisiaj wolne. A pytałeś mnie o zdanie? No ale nawet nie miałem zamiaru cię pytać o zdanie. Wiem, co jest dla ciebie dobre. Wyobraź sobie, że ja też wiem, co jest dla mnie dobre. Właśnie widzę. Słuchaj, nie możesz mnie tak kontrolować. Jeśli masz się tak zachowywać, to mogę. To zwróć mi wtedy uwagę, jak robię coś głupiego, a nie decydujesz za mnie i to jeszcze bez pytania. Benia, ja po prostu o ciebie dbam. Dbanie to nie jest to samo, co kontrolowanie. Dobra. Zostajesz w domu. Jak wrócę, widzę cię przed telewizorem, uśmiechniętą, zadowoloną i wypoczętą. Pa. Z jednej strony podobała mi się ta jego stanowczość. Lubię zdecydowanych facetów. Ale z drugiej wkurzało mnie to. No przecież nie jestem jego własnością. Już widzę, jak on by siedział w domu, gdybym to ja mu kazała. Tego samego dnia z rana aspirant Lidia Korczak pojawiła się w Lombardzie, aby odebrać sporządzoną przez Karola listę skradzionych przedmiotów. No, jak sprawa? Wiesz co, No co? myślę, że powinieneś wyłączyć się z tej sprawy. Co? Bo zwariowałaś. Poważnie, to jest dla ciebie sprawa osobista. Litka,
Nie ma takiej opcji, no. Co, ty byś się tak odsunęła od sprawy? No przecież to jak gościa dorwę, to mu nogi z dupy powyrywam. I widzisz, właśnie o tym mówię. No to nie mów. Słuchaj, ja nie mam zamiaru ciebie pilnować. Chcesz sobie zaszkodzić? A ty chcesz? Głupio robisz. Nie modrzyj się, tylko wsiadaj do auta. Ja prowadzę, ty wsiadaj. Dokąd? Zobaczysz. Ale co, masz jakiś plan? Zobaczy pan, panie starszy aspirancie. Litka. No co? Dzień dobry. Dzień dobry. No, miał pan przyjechać po meble i co? Ani pan nie przyjechał, ani zadzwonił. Tak to z wami się umawiać. Jak tak w ogóle można, proszę pana? Ja bardzo panią przepraszam, najmocniej przepraszam. Najlepiej powiedzieć. Przepraszam i sprawa załatwiona. Tak? Mieliśmy tutaj straszne zamieszanie wczoraj. Każdy ma w pracy jakieś zamieszanie, ale właśnie o to chodzi. Proszę pani, mieliśmy wczoraj napad. Napad. Tak. Tak, koleżanka trafiła do szpitala. Nawet policja była, wszystko mi wyleciało z głowy. Ta miła pani? Na szczęście nic poważnego się nie stało, ale Och, Bogu dzięki. No to ja przepraszam, bo tak na was naskoczyłam. nie. Przepraszam. Proszę pani, to jest moja wina, ja powinienem zadzwonić. Niech się pani nie martwi, będzie pani miała dzisiaj wszystko załatwione, tak? No. No dobrze, panowie, dobra. Ale ja tak w domu sobie wszystko posprawdzałam i chciałabym się pozbyć jeszcze kilku rzeczy. O, Ostrożnie, bo to szkło. Pewnie też bym się zdenerwował na miejscu klientki, ale naprawdę nie miałem głowy, żeby pamiętać o meblach ani o reszcie tych przedmiotów. bo na gramofon się już z panem umówiłam, prawda? Tak, zgadza się. Ale płyty miały być wycenione osobno. Proszę pani, za te płyty mogę pani zaproponować 200 zł. Ale pan mówił, że 300. No tak, ale to było tak orientacyjnie, to jest teraz dokładna wycena. Wie pani, te płyty nawet na pewno są ciekawe, muzyka poważna, no ale to nie są żadne unikaty, no nic cennego. Siemanko, dzień dobry. Och, dzień dobry. Jak się cieszę, że się pani nic nie stało. Pani taka sympatyczna. Dziękuję bardzo. Też się cieszymy, ale co tu robisz? No właśnie, Benia, miałaś odpoczywać. No miałam, ale już nie mogłam usiedzieć w domu. Bardziej mi zaszkodzi takie siedzenie niż praca. No a lekarz? Lekarz powiedział, że mi nic nie jest. A ja miałam wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia? No, że naraziłam Lombard. Ty? No to chyba złodziej. Ile ukradł? No widzisz, dużo, kilkanaście tysięcy. O matko. Benia, idź do socjalu, zrób sobie herbatkę i wypoczywaj, dobrze? Nie ma mowy. Tylko się rozbiorę i już do was wracam. Dobrze, proszę pani, za to wszystko z tymi płytami mogę pani zaproponować 650 zł. Plus oczywiście 1770 z wczorajszej wyceny. No dobrze, panowie, to spisujmy umowę. No. Okej. Przepraszam, że ja tak dopytuję, ale czy pani jest chora? Bogu dzięki, czuję się dobrze. Ale zresztą nie rozmawiajmy o chorobach. A chyba, że pyta pan... Nie zwariowałam, jeśli o to panu chodzi. Nie o to mi chodziło. Ja po prostu chciałem... Lelek, nie dopytuj. Oczywiście. Dobrze, to ja zadzwonię po tragarza i pojedziemy po meble. A, to wspaniale. Nic z tego nie rozumiałem. Jak można tak lekką ręką pozbywać się wszystkich rzeczy, dorobku całego życia? Zawsze wydawało mi się, że ludzie na starość to gromadzą rzeczy, a nie się ich pozbywają. Karol błyskawicznie załatwił sprawę transportu zakupionych od klientki przedmiotów. Jednak nie pozbył się wątpliwości co do dziwnego zachowania pani Marcjanny. Ja mam wrażenie, że coś jest nie tak z tą kobietą. Coś z nią nie gra. Co nie gra? No daj spokój. Ona wykonuje jakieś dziwne ruchy, no. Mówi, że sprząta po sobie. Ale jak się dopytywałem, to nie chciała powiedzieć. Lolek, my nie jesteśmy od tego, żeby się dopytywać, jak klient chce zachować coś dla siebie. Jeszcze nie wiesz tego? Mówiła, że ma rodzinę. Jestem ciekawy, czy ta rodzina wie, co ona robi. No ale nie wiesz, jak to jest, no bliscy nie interesują się starszymi osobami. Nie wiem, ja bym ich poszukał.
Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. I nic nie będę robił. Po prostu przekażę im informacje i niech oni decydują, co z tym zrobić. No jak chcesz. I odszukałem. Nie było to specjalnie trudne przez rzadkie nazwisko tej kobiety. Frejak. Napisałem do jej córki. Jeszcze tego samego dnia poszukiwania Karola przyniosły rezultat i do Lombardu przyszła córka pani Marcjanny. Dzień dobry, Karol Stawicki. Dzień dobry. Proszę usiąść. Dziękuję. O co chodzi? Był pan bardzo tajemniczy. No tak, bo nie chciałem tego załatwiać przez komputer. Chodzi o moją mamę. Coś się stało? No może tak, może nie. Ja bardzo przepraszam przede wszystkim, że ja się wtrącam w pani prywatne, rodzinne sprawy. Ale pani matka zachowuje się dziwnie i to jest trochę niepokojące. To znaczy jak? A właściwie to co mama robiła w Lombardzie? Nie wiem, jak to pani powiedzieć, ale pani matka przygotowuje się chyba do śmierci. Co? To chyba jakiś żart. No, chciałbym, ale chyba nie. Czułem się niezręcznie, ale byłem przekonany, że postąpiłem słusznie. Zresztą ta kobieta na koniec podziękowała mi za informację, więc miałem prawo tak uważać. O, cześć, mamo. Co ty Cześć, tu robisz? Tak wpadłam. Tak wpadłaś, czy coś się stało? Zwolnili mnie z pracy. Jak to cię zwolnili? Tak nagle? Redukcja stanowiska. O, Słyszał szef to? no właśnie słyszałem. Bardzo mi przykro. A mi nie jest przykro, jestem wściekły. No przecież tak się ludziom nie robi, no. Przecież twój szef wie, w jakiej jesteśmy sytuacji. A jakie to ma dla niego znaczenie? Ja do niego pójdę i z nim porozmawiam. To nic nie da. Prawo nie zabrania zwolnić pracownika w żałobie. Lolek to prawdziwy idealista. Wierzył w sprawiedliwość. To piękne, chociaż strasznie naiwne. A co gorsza, bywa bardzo bolesne. Córcia? Nie spodziewałam się. A co ty tu robisz? No to takie dziwne. Przecież jesteś moją mamą, więc cię odwiedzam. To chyba normalne. A, ostatnio nie za bardzo. Mamo, ostatnio lepiej się czułaś, więc zajęłam się swoją rodziną. No przecież ja też mam swoje życie. Każdy ma swoje życie. Aha. Co ty tutaj robisz? Widzisz przecież, że porządkuję. Posłuchaj. Wiem od ludzi z Lombardu, że się wyprzedajesz. O co chodzi? Jestem stara. Powoli przenoszę się na tamten świat. I to takie dziwne. Chcę się przygotować i żebyście wy byli. Mamo, co ty mówisz? Prawdę. Benia, to chodź, to cię podwieziemy. Naprawdę, szefie? No naprawdę, no lepiej, żebyś nie chodziła. Dziękuję. Dobry wieczór. O, dobry wieczór. Benia, przecież mówiłem ci, że masz zostać w domu. Ale ja nie jestem twoją własnością, żebyś mnie trzymał w złotej klatce. O, widzę, że nic tu po nas. No to trzymajcie się, dobranoc. Dobranoc. Zapraszam. No ja po prostu o ciebie dbam. No, ale ja też mam swoje obowiązki. Tak jak i ty. Ale to co innego. Nie, to jest dokładnie to samo. Ale dobrze, że jesteś. Cieszę się. A ja się nie cieszę i nie podoba mi się to. Już się tak nie złość, kocie. Jedziemy. Rozumiałam, że Marcin lubił dominować w związku i podobało mi się to. Ale musiałam postawić jasne granice, zatrzymać jakąś przestrzeń dla siebie. Uspokójcie się, przestańcie hałasować. Nie krzycz na nie, to tylko dzieci. Nie mogą robić, co chcą. U mnie mogą. Mamo, a co to za dostednik? Co ty znowu wymyśliłaś? To nie ja, to skandynawski zwyczaj, bardzo mądry. Moja znajoma mi opowiedziała. No dobrze, no ale na czym polega ten cały zwyczaj? Na czym polega? Na tym polega, że ludzie, którzy przenoszą się na drugi brzeg,
robią porządki w swoim życiu. Po co? Po co, po co? Po to, żeby innym nie robić kłopotów. Mamo, jakich kłopotów? Przecież to nie ma znaczenia. O, widzisz, a dla mnie ma. Przecież ja nie zostawię was z górą bibelotów, które potem jest głupio wyrzucić, bo pamięć o zmarłym i takie tam bzdety. No ale dlaczego akurat teraz? Przez ostatnie lata często chorowałam, prawda? Czułam się kiepsko. No tak, tak. No właśnie. Ale teraz już jest lepiej. Tak. Twój ojciec na przykład też tak miał. Chorował, a przed samą śmiercią mu się poprawiło. Mamo. Tak, moja droga. Ostatniego dnia wyciągnął koniak z barku, nawet do tanga mnie porwał, był pełen entuzjazmu, a rano już się nie obudził. Wszyscy byli zaskoczeni i dlatego ja wszystko uporządkuję. Mamo, przestań. Kolejnego dnia z samego rana Karol, tak jak zapowiedział, poszedł do szefa matki wyjaśnić sprawę jej zwolnienia z pracy. Proszę mi powiedzieć, skąd taka nagła decyzja? Ale ja nie muszę się panu tłumaczyć. No ale chyba należą się jakieś wyjaśnienia, tak? I pana matka je dostała. Likwidacja stanowiska, tylko tyle. Reorganizacja, rozumie pan? Nie możemy dokładać do pracownika, który czuje się niekomfortowo. Niekomfortowo? Proszę pana, tutaj chodzi o ludzki dramat, tak? Człowiek umarł. Czy pan nigdy nikogo nie stracił? Proszę pana, ja potrzebuję pracowników efektywnych. Pana matka już dawno przestała spełniać to kryterium. Słucham? Proszę pana, nic pan tutaj nie wskóra i będę wdzięczny, jeżeli nie będzie pan zajmował mi więcej czasu. Proszę pana, są takie słowa, za które można dostać w pysk. Pan mi grozi? Nie, po prostu mówię, że mam ochotę panu dać w zęby. Dosyć. Jeżeli natychmiast pan stąd nie wyjdzie, wezwę ochronę. Proszę pana. Cześć. Słuchaj, to był świetny pomysł. Ochrona! Ty gnoju. Ochrona! Ty to wymyśliłeś, co? W tym momencie wszystko stało się jasne. To Wojtek szkodził mojej rodzinie. On za tym wszystkim stał. Mścił się za Martę. O, dzień dobry pani. No nie wiem, czy taki dobry. Co byście narobili? Ale co się stało? No po co zwolniliście do mojej córki? To kolega. On chciał dobrze. A mnie tylko kłopotów narobili. Proszę pani, do nas ludzie przychodzą w różnych momentach życia, a najczęściej w tych ciężkich. Jak możemy, to pomagamy. No tak. W lustro nie moglibyśmy spojrzeć, gdybyśmy nie zareagowali. U pani ze zdrowiem to wszystko dobrze? Tak? A czemu pani pyta? No bo chyba musi się coś dziać, skoro pani tak... Ja nie rozumiem, dlaczego wszyscy się tak przejmują, zamiast się cieszyć, że się człowiek przygotowuje. No, trudno się cieszyć z tego, że ktoś umiera. Bo dzisiaj ludzie wypierają śmierć. Proszę państwa, kiedyś, jak człowiek umierał, to schodzili się sąsiedzi, w domu stało ciało w trumnie, były wspólne modlitwy, rozmowy, płacz, wspominanie. Człowiek był ze śmiercią oswojony. Ma pani rację. No a teraz przed tym się chroni dzieci, a potem są nieprzygotowane, no. Wstydzimy się śmierci i udajemy, że jej nie ma. A ona jest nieuchronna. Pewna jak nic na świecie. Oj tak, oj tak. Dlatego ja chcę być przygotowana, a nie zostało mi wiele czasu. No ale idę i życzę państwu miłego dnia. O, przepraszam. Ach, pan zostawi. Co to? To ja. Rozpałka? Do gryla w zimę? No, mam trochę szpargałów do spalenia, jakieś listy, dokumenty i chcę to właśnie spalić. Wie pani, nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Jeszcze może pani dostać mandat. No albo jeszcze pani coś podpali. No bo jak wyrzucę, to ktoś znajdzie
i będzie czytał. A ja nie chcę tego. Mam lepszy pomysł. My tutaj mamy niszczarkę do dokumentów. Kobieta miała bardzo oryginalne podejście do życia. A właściwie nie do życia, tylko... No właśnie, odwrotnie, do śmierci. No to słucham. Co się stało? To chyba oczywiste. Facet nas napadł. Tak, ponieważ oni niszczą moją rodzinę. Jak to niższą? No normalnie. Teraz moja matka, a wcześniej wybuchł mi dom. O czym pan mówi? Wybuchł mi dom. I to pewnie on to zlecił. Człowieku, ty słyszysz to, co mówisz? Panowie mu nie wierzą, tak? To jest człowiek zdolny do wszystkiego. Wcześniej odbił mi dziewczynę. No, a kto komu? No właśnie, no właśnie. Kto komu? I potem ja ją odzyskałem, a teraz się mści. Panowie, widzę, że nic tu nie wskuramy. Jedziemy wszyscy na komisariat. Proszę pana, ja jestem poważnym biznesmenem. Nie mam czasu na włóczenie się po komisariatach. Złoży pan zeznania i wróci do pracy. Poniosło mnie, ale tego było już za wiele. Wszystko zaczęło mi się układać w logiczną całość. I do tej całej układanki najlepiej pasował udział Wojtka. Dzień dobry. Proszę, zguba się znalazła. Lech, co się stało? No jak co się stało? Wojtek. No, teraz dla odmiany napaść. Mówię ci, musicie zacząć śledztwo w sprawie zamachu. A ja ci mówię, że wiemy, co mamy robić. On nas próbował zabić. Zlecił to. Wiesz, bo tam byłeś. Lolek, nie przesadzasz? Nie przesadzam. Zmówił się z tym agentem ubezpieczeniowym i razem to ukartowali. Ale kto? Wojtek z agentem ubezpieczeniowym. Pomyślcie, umowa ubezpieczeniowa zostaje zmieniona i nagle dom wybucha w powietrze, tak? I to ma być przypadek. Ale co ma z tym wspólnego Wojtek? Wojtek prześladuje moją rodzinę. Teraz jest odpowiedzialny za zwolnienie mojej matki, więc pewnie też maczał palce w oszustwie i w wybuchu. To jest logiczne. No nie za bardzo. Ty wierzysz w takie cuda? No słuchaj, no póki co nie ma na to żadnych dowodów. To je znajdź, bo na pewno gdzieś są. Lolek, ty mnie nie ucz roboty, dobra? I tak będziesz musiał to zrobić. Bo złożyłem oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. No co ty, Lolek, naprawdę? Nie odpuszczę tego. Halo, no co tam? Kogo? Dobra, lecę. Lolek. Przepraszam, ale muszę jechać. Ważne sprawy. Pa. Lolek był jak oszalały. Tyle nieszczęść się na niego zwaliło naraz, to i nerwy mu puściły. Ale żeby to wszystko była wina Wojtka, jakoś nie chciało mi się w to wierzyć. Odetnijcie mu drogę z drugiej strony! Biegnie w stronę Legnickiej między blokami. Stój, bo strzelam! Gleba! Na brzuch! Na brzuch! Teraz pogadamy, gościu. Daj spokój, będziesz miał kłopoty. Ręce do tyłu. Wyluzuj. Ręce! Jestem wyluzowany. Co ty robisz? No co? Łajza się potknął. Wstawaj, przestań się mazać. Co, żal ci, że nie ty go sponiewierałeś? Nie. Czy mścisz się, bo skrzywdził Benię, To... Ups, uważaj, kolego, jak łazisz. Beton. No co? Nie współpracuję. Mamo! Mamo, to ja! Mamo? Mamo, śpisz? Mamo. Mamo. Mamo.
Wojtek, zaczekaj. Teraz ty mnie śledzisz? Chciałam pogadać. Tylko ciekawe o czym. Słuchaj, odpuść. Chyba się nie rozumiemy. Ja już odpuściłem. Co mogłem zrobić? To wszystko? Zostaw Lolka w spokoju. Chcesz, żebym zostawił go w spokoju. Wiesz co? Ja też bardzo wiele rzeczy chciałem. Naprawdę. Wiele. Jakoś nic się nie spełniło. A wiesz przez kogo? Ale nie musisz tego robić w ten sposób. A w jaki? Na pewno nie w ten. Chyba że chcesz, żebym cię znienawidziła. No cóż. Skoro nie możesz kochać, to możesz nienawidzić. Wojtek. Mam to gdzieś. Rozumiesz? W tym samym dniu zakończyła się też sprawa przestępcy, zwanego perfumiarzem. Słuchaj, to normalnie jak na filmach było, nie? Ja stałam za takim specjalnym lustrem. Nie? Weneckim. No. I ja ich wszystkich widziałam, a oni mnie nie. Nie? Tylko siebie. No i słuchaj, on tam był. Ten perfumiarz. Ty, jak on przeżył spotkanie z betonem? No właśnie. Słuchaj, dobrze, że ta cała Lidka tam była, nie? Bo tak to normalnie nie wiem, jak to by się skończyło. No pewnie by się źle skończyło. Chociaż myślę, że mu się należało. A co z naszymi rzeczami? No, część odzyskali, ale nie tylko nasze. Jeszcze od ludzi z domów, z innych lombardów. Wiesz, no, cały magazyn. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Weroniko. Coś się stało? Mama odeszła dziś w nocy. Ona to przeczuła. Tak. Przygotowywała się do tego. Właśnie. I po to tu jestem. Mama zostawiła spis rzeczy, mebli do wyceny i sprzedania, zgodnie z jej wolą. Ale część wzięliśmy. Tak, ale to jest spis reszty. To niesamowite. Wszystko było poukładane, spisane, co komu oddać. Ona chyba tym żyła przez ostatnie dni. Chyba tak. Patrzcie. Meble dla was, mieszkanie dla mnie, rzeczy do ośrodka pomocy, sukienka dla sąsiadki. Nawet ubrania do trumny przygotowała. Miejsce na cmentarzu opłaciła. Makabra trochę. Niby tak. Ale ja teraz już nic nie muszę robić. Mogę skupić się na żałobie, wspomnieniach. Naprawdę, nam jest bardzo przykro. Jeżeli tylko możemy coś zrobić, jakoś pomóc. Przyjedziemy po rzeczy, jak będzie pani gotowa. Proszę po prostu dać znać. Dziękuję państwu za pomoc. Nie ma za co. Do widzenia. Do widzenia. W następnym odcinku wszyscy chcą mieć dywan. A dywanu tu nie widziałeś? Nawet pachnie. Prima sort. Nie chcecie dywanu? Dawaj ten dywan, kondonie! Widzę, że dywan znalazłeś. A co nie mówiłeś, że taki cenny? Kazimierz motywuje bankrutów do dalszego działania. Ale może byście się państwo przenieśli do tej nowej hali targowej. No, ostatnio u nas otworzyli. O biznes trzeba walczyć, ale supermarkety nas zniszczyły. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.